Czyli w takich okolicznościach mieszkam chwilowo w Atenach. Czyli zatrzymałem się w hostelu. Tam dalej, jak widzicie, jest Akropolis. A tutaj jest taki taras widokowy. W sumie taras widokowy na całe Ateny. Czyli nawet jeżeli się przyjedziecie do Aten i będziecie chcieli zatrzymać gdzie indziej, to polecam to miejsce, żeby sobie przyjść i zobaczyć Ateny z góry, jak wyglądają i w sumie w nocy, jak wczoraj było podświetlone ten zabytek. To naprawdę wyglądało, Akropolis jak było wczoraj podświetlone w nocy, to naprawdę wyglądało bardzo interesująco. Także nic, zapraszam do zwiedzania Aten. Jeśli będziecie się wybierać do Aten, a z pewnością powinniście, to musicie pamiętać, że to najgorętsze miasto Europy. Najlepszym miesiącem do zwiedzania jest maj. Od czerwca do sierpnia to już piekarnik i przyjemność ze zwiedzania może być nikła w takim upale. Mimo tego, że Ateny to jedno z najbardziej turystycznych miast Europy, to ceny w restauracjach są bardzo przystępne i nie przerażają. No i mam trochę dylemat. Dylemat taki, że w Atenach jest naprawdę sporo atrakcji turystycznych. Akropolis jest w sumie najciekawszym zabytkiem Aten, ale wstęp tam kosztuje 20 euro. Nie jest to dużo w sumie, jak na taki zabytek historyczny. Ale ja trochę, jestem na budżecie, można powiedzieć, i 20 euro trochę mnie po kieszeni trochę boli. Szczególnie, że chciałbym zobaczyć tutaj jeszcze kilka innych rzeczy. Jest możliwość wykupienia takiej przepustki za 30 euro, w której można zobaczyć kilka różnych atrakcji. No ale akurat tamte atrakcje, które są w całym pakiecie, to mnie zbytnio nie interesują. No i nie wiem teraz. Idę zobaczyć, tutaj taki punkt widokowy jest. W sumie na całe Ateny. No i będę zastanawiał się nad tym Akropolisem, czy skorzystać z tego Akropolisu, czy wymyślić jakąś inną opcję. No wiem, no to jest pewien Akropolis, to pewna taka must see, nie? Czyli trzeba zobaczyć, jak się jest w Atenach, no ale ja w sumie już widziałem, bo mam dobry widok z hotelu, z dachu, z miasta też mam dobry widok, a sam jak w Paryżu, byłem w Paryżu, będąc w Paryżu nie byłem na wieży Eiffla, nie? Także no nie wiem, muszę przemyśleć sprawę i zastanowić się, co mam zwiedzić w sumie. Jestem tutaj tylko 3 czy 4 noce. 4 dni, 3,5 nocy. Nie, 3 nocy. No coś takiego. W każdym bądź razie wiem, że nie uda mi się zwiedzić wszystkiego w przeciągu tam 3 dni. I nie chcę też się zajechać. Nie chcę mieć bardziej przyjemny czas, niżeli jakąś tam mentalną wyprawę poprzez przeróżnego rodzaju zabytki, nie? Bo to potrafi być męczące. Chciałem zobaczyć muzeum jeszcze. Jest muzeum. Są 2 muzea. Jedno muzeum jest muzeum archeologicznym, greckim muzeum archeologicznym, w którym są główne artefakty z całej Grecji, nie tylko z Aten. Jest muzeum archeologiczne Akropolis. No i też nie wiem, bo wiem, że pójść do jednego muzeum, to mi zajdzie się na pewno jeden cały dzień, bo będąc tam nawet 2 godziny, później wyjdę z tego muzeum zajechany mentalnie i nic mi się nie będzie chciało robić. Także no muszę pomyśleć. No, bardzo możliwe, że wezmę sobie teraz, będąc obecnie w Grecji, zobaczę sobie może z 2 atrakcje, no a następnym razem. Trzeba dokonywać wyborów czasami, nie?
Tutaj jak wejdziecie na to wzgórze, które jest darmowym widokiem, a do którego można się dostać obok samego Akropolisu, to musicie uważać, bo to już panuje epoka kamienia szlifowanego tak zwana, bo łatwo się tutaj po prostu wypierdolić. Ja właśnie teraz jebnąłem orła, to jest tak ślisko, to jest jak marmur prawie wyszlifowany, czyli w tańcówkach będzie trudno, ale dacie radę pewnie. I ja jednak nie skorzystam z tego, żeby płacić za Akropol 20 euro, przynajmniej na tą moją wizytę. Już postanowiłem, jutro zwiedzę tylko 2 muzea, może jedno muzeum z Muzeum Akropolu właśnie zwiedzę, to jest jedno w planie, a druga rzecz to jest stadion, który jest ponoć najstarszym stadionem na świecie. Zrekonstruowanym stadionem z czasów prehistorycznej Grecji. Czyli to jest mój priorytet na tą wyprawę oczywiście, nie? Jak powiedziałem, trzeba czasami podejmować decyzje i wybierać, co nie można mieć wszystkiego naraz, nie? Wiecie co? Mam małą przestrogę dla Was. Wczoraj szukając wina, już po prostu było wszystko zamknięte. Kupiłem coś takiego w butelce takiej plastikowej 1,5 litra, czyli 1,5 litra trunku. No, zazwyczaj nie piję najdroższych win, kupuję jakieś w miarę tanie. Jak zobaczyłem, że to jest lokalne, to myślałem, no zdarzają się lokalne wina, które są nawet dobre, nie? Które są nawet dobre. Szczególnie na przykład w tych krajach śródziemnomorskich. Na przykład kupiłem bardzo, bardzo dobre wino lokalne, bez etykiety w Neapolu. Można kupić i polecam. Są tańsze nawet niż w sklepie, no ale są naprawdę rozsądne. Ale to, co wczoraj kupiłem, czyli ten trunek, który widzicie, no to po prostu wtopiłem ostro. No to nie duża kwota, 3 euro zapłaciłem. Ale normalnie przypomniały mi się smaki, kurde, lat młodzieńczych 90., kiedy się w Polsce pijało ogólnie trunki, tak zwane bełty. Ja za często tych nie pijałem, ale to było ogólnie bełty w latach 90. To był po prostu standard w każdej, kurde, subkulturze, czy to na dyskotekach, typowych zabawach wiejskich, po metalowe imprezy, po hip-hopowe, ludzie kurde, walili bełciorki. Masakra. Wczoraj zrobiłem 2 łyki tego, no i stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego pić dalej. Także taka jest moja drobna przestroga, jeżeli będziecie szukali jakiegoś trunku wina w Grecji, no to uważajcie na te kurde trunki, bo naprawdę to jest tak zwane wino marki wino i ciężkie czasy się przypominają, młodzieńcze. A ja dzisiaj nie wiem, mam zamiar pozwiedzałem trochę, jest godzina 5, zaczął padać deszcz. Trochę jak upadłem na skalę, to tak na kość ogonowo upadłem, że trochę mnie ta kość ogonowa boli. Także teraz pomyślę, co mam zrobić. Także tyle, pozdrawiam. Także dzisiaj postanowiłem, że wybieram się do Muzeum Historycznego, Archeologicznego Akropolis. To jest jedyna z takich najciekawszych opcji. Muzeum Akropolis jest ogólnie, znaczy uznane było przez The Sunday Times, czyli brytyjski dziennik, czy brytyjską gazetę, jako jeden z najciekawszych muzeów na świecie.
dzieje. To, czyli biorąc pod uwagę wszystkie artefakty, które zostały znalezione w Akropolisie przez lata, właśnie znajdują się tam w Muzeum Akropolis. Także lecę to zwiedzić dzisiaj. No i tak doszedłem do wniosku, że nie wszystko zobaczę, ponieważ w sumie przyjechałem tu 7 do Aten, a wyjeżdżam już 10, czyli miałem niecałe 3 dni do zwiedzenia, no i nie da się zwiedzić Aten w ciągu 3 dni. Jak sami przyjedziecie tutaj, to polecam Wam przynajmniej spędzić tydzień czasu, żeby zapoznać się z miastem i z tymi atrakcjami, które są tutaj w ogóle do zobaczenia w tym mieście i wokół tego miasta. Na 3 dni możecie wyskoczyć pewnie na fajną super randkę, na jakąś romantyczną kolację czy coś w tym rodzaju z widokiem na Akropolis, tak jak ja miałem tam w swoim hostelu na rooftopie. Ale w 3 dni na pewno nie zdążycie zwiedzić i poznać atrakcji wszystkich, które Ateny mają do zaoferowania. Wiecie co, cieszę się, że miałem przyjemność odwiedzić Syracuse na Sycylii, której było kiedyś ponoć najładniejszym greckim miastem. Tutaj zapraszam Was do vloga, do obejrzenia z Syracuse, jeżeli nie widzieliście. A to dlatego, że tutaj chodząc teraz tymi ulicami starych Aten, można tak powiedzieć, czy starego miasta Aten, ulokowanych bardzo blisko Akropolu, no czuje się podobny klimat jak w Syracuse, czyli niskie budynki, dwupoziomowe budynki mieszkalne, podłoga z kamienia ułożona, niewielka przestrzeń pomiędzy budynkami. Taki klimat bardzo grecki, można powiedzieć, nie? Znaczy bardzo podobny do tego co widziałem w Syracuse przykładowo, nie? Czyli tutaj można doświadczyć chyba ten cały klimat typowo grecki, jaki byśmy chcieli zobaczyć, tak mi się wydaje. Bo same centrum Aten może być niekoniecznie zachwycające wszystkim, bo jak to w centrum w dużej metropolii bywa, 4-milionowej, jest trochę chaotycznie i młodzieżowo, że tak powiem, nie? Ale tutaj przy starej części Aten, czyli u podnóży Akropolu, jest naprawdę bardzo, bardzo klimatycznie. Budynek nowego muzeum został oddany do użytku w 2009 roku. Zaprojektowany został przez architekta szwajcarskiego pochodzenia Bernarda Tsuniego. Rocznie Muzeum Akropolu odwiedza ponad 1,5 miliona zainteresowanych. Jeżeli będziecie się zastanawiać, czy warto odwiedzić Akropol, to polecam najpierw zwiedzić tutaj Muzeum Akropolu. To może Was natchnie trochę do zwiedzenia skamielin tak zwanych, nie? Bo sama architektura jest tutaj naprawdę imponująca, jak również wszystkie artefakty, które tu się znajdują i które były w rejonie Akropolu, naprawdę robią wrażenie. No i zabierają Was w czasie do 2500 lat wcześniej. No. Naprawdę imponujący budynek i z pewnością powinno to być pierwsze na Waszym planie zwiedzania Aten. Tak moim zdaniem mogę powiedzieć.
Czyli w jednej z galerii, właśnie w której się teraz znajduję, w tym muzeum, ponoć nie wolno robić zdjęć ani filmować. Właśnie się dowiedziałam od jednej pani, która mi zwróciła uwagę. Nie tylko mi, bo dla większości zwiedzających. Co jest po trochu zadziwiające, bo no, w całym muzeum można robić zdjęcia, fotografować na użytek własny oczywiście, a w tej jednej części galerii nie wolno. No i weź człowieku, znajdź tu jakiś rozsądek w tym wszystkim, nie? Czyli ogólnie z tego, co zrozumiałem, to te pilary, czy te słupy, to są właśnie oryginały, a te, które są na Akropolu, są kopiami. Na tyle zrozumiałem fakty, że po prostu zostały tutaj przeniesione do muzeum, ponieważ jest mniejsze prawdopodobieństwo korozji, czyli zniszczeniu, nie? W muzeum jest 5 tych słupów, w muzeum tutaj muzeum w Akropolu, w Atenach, a jeden pilar jest w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Także fajnie, bo chciałem właśnie te pilary zobaczyć. Kontrowersje z kariatydów w brytyjskim muzeum wiąże się z postacią Szkota Thomasa Bruce'a, który za czasów otomańskich zagrabił sporą kolekcję antycznych dzieł z Grecji. Nie mnie oceniać grabieży, ale bardzo prawdopodobne, że jednocześnie ocalił je przed Otomanami, którzy niszczyli grecką kulturę. To jest replika rzeźb zdobiących główne wejście do Akropolu. Na ostatnim piętrze można zobaczyć kilkuminutową projekcję filmu przybliżającego w skrócie historię Akropolu. Zdecydowanie polecam, bo naświetla chronologię wydarzeń bez nadmiaru materiału. Czyli po zwiedzeniu prawie całego tego muzeum zaczynam rozumieć, dlaczego zostało one nazwane jednym z najlepszych muzeów na świecie według The Sunday Times. Nie tylko ze względu na wspaniałą architekturę, która tu jest, wkomponowanie tej architektury w całość Aten, jak również w widok na Akropol. No i oczywiście ze względu na artefakty, które tutaj można zobaczyć. Naprawdę imponujący budynek i polecam wszystkim. To powinno być na priorytecie miejsc do odwiedzenia w Atenach. Naprawdę warto było. Jeśli zwiedzicie już muzeum, to z pewnością dobrą sprawą będzie odwiedzenie restauracji, która jest ulokowana na pierwszym piętrze i serwuje naprawdę ciekawe dania. Cały dzień zwiedzania. Jak będziecie się wybierać do muzeum, będziecie brali pod uwagę zwiedzenie tego muzeum, a co naprawdę polecam, no to musicie sobie poświęcić na to przynajmniej jeden cały dzień. Bez nadmiernego, takiego chaotycznego latania. To mam na myśli, że poświęcić jeden dzień, bo przynajmniej praktycznie mógłbym jeszcze dzisiaj pójść, zobaczyć Akropol, ale daruję sobie, bo nie wiem, nie chcę się, no jestem tutaj na wakacjach jako turysta, nie chcę się wymęczać mentalnie, nie? Bo niestety wszystkie atrakcje kulturowe również wymęczają i trzeba to sobie dawkować w miarę możliwości rozsądku, nie? Żeby czerpać życie również w innych aspektach. Stadion Panateński został zbudowany prawie 400 lat przed naszą erą. Odbywały się tam igrzyska w starożytnej Grecji. Jest to również stadion, na którym odbyły się pierwsze współczesne igrzyska olimpijskie w 1896 roku.
rave w ciągu dnia w centrum Aten. Nie wiem, czy słychać, ale tam jest market i rejwują sobie. Słyszycie to? Jest to godzina 11:30 i dalej rave trwa. Sądziłem, że tylko będzie do godziny 10, ale zapomniałem, że to Grecy i mogą balować nawet do rana. Byłem, sprawdzałem miejsce, nie za ciekawe, bo odbywa się w markecie, w centrum miasta, w markecie, w którym sprzedają ryby i mięso. I taki klimat trochę nawet nie industrialny, bo tam nawet nie można się piwa napić, z tego co widziałem. Ale impreza trwa. Oczywiście to nie jest tutaj, gdzie pokazuję, tylko po drugiej stronie jest. Tutaj tylko echo się odbija od budynków. Industrialna, kurde. Ogólnie jak wspominałem o greckich kolejach i o stacjach kolejowych, które jak powiedziałem, że są bliżej Mogadiszu niż Europy, no to trochę z tym przesadziłem, bo koleje greckie są solidne. Pociąg, który ma stałą cenę 46 euro pomiędzy Atenami a Salonikami. Jest naprawdę szybki, komfortowy, ma stałą cenę, no i ciekawy wagon restauracyjny z bardzo przyzwoitymi cenami. Za piwo teraz zapłaciłem 2,50 euro, czyli to jest jak na pociąg restauracyjny, czy na wagon restauracyjny jeżdżący w dość ciekawych warunkach, bo tutaj droga, która jest pomiędzy Atenami a Salonikami, jest bardzo górzysta, czyli przez większość drogi jedzie się przez góry. 5 godzin dość naprawdę interesujących scenerii. Także odwołuję swoje słowa związane z koleją grecką, bo są solidne. Może dworce nie są takie jak w północnej Europie, ale no co kraj to obyczaj, co kraj to inny zwyczaj, inna architektura i ogólne rzeczy związane z funkcjonalnością tych krajów. Także jeżeli będziecie w Grecji i będziecie chcieli podróżować pociągami pomiędzy Salonikami a Atenami, no to polecam. Jest niewiele droższy bilet od autobusu, bo bilet autobusowy kosztuje 34 euro, czyli to jest 10 euro mniej niż za pociąg, no ale nie ma takiego komfortu, nie można pójść skorzystać z toalety, nie można rozprostować nóg, nie ma wagonu restauracyjnego. No i 5-6 godzin w autobusie to potrafi być męczące, nie? Czyli na pewno te 10 euro nie jest warte oszczędzenia i jeżeli będziecie się wybierać pomiędzy Salonikami a Atenami, czy w drugą stronę, no to pociąg jest najlepszym rozwiązaniem.